Dobra, mam nadzieję, że mnie słychać. Wygląda na to, że mnie słychać. Wszystko wskazuje na to, że mnie słychać. Czyżbyśmy zdążyli jednak? Dajcie mi tylko znać, czy słyszycie w tle taką muzykę narastającą. Jeżeli tak, to oznacza, że niedługo zacznie się transmisja z IgNobli. Nie udało mi się niestety zrobić wprowadzenia. Słychać, widać. Super. Dobra, to teraz uwaga, zobaczymy test kamery. Czyżby się wszystko na razie udawało? Wygląda na to, że się udaje, więc mam nadzieję po pierwsze, że nam tego streama nie zdejmą, skoro będziemy oglądać na żywo i komentować to, co robią inni. Zaczyna się transmisja IgNobli. Normalnie ma to miejsce stacjonarnie, normalnie mam na myśli w czasach nie-covidowych. Ma to miejsce stacjonarnie na Harvardzie. To są nagrody, które są antynoblami nazywane, ale tak naprawdę one są przyznawane za odkrycia, które zostały opublikowane w prasie naukowej, czyli przeszły przez recenzje, które w pierwszym takim kontakcie śmieszą, a w drugim czy w kolejnym skłaniają do myślenia. To jest jedna sprawa, którą musicie wiedzieć. Jeżeli zobaczycie, przejrzycie, nawet wam znajdę sprzed 2 lat chyba transmisję, gdzie na początku zrobiłem takie krótkie wprowadzenie, więc jeżeli byście chcieli się więcej dowiedzieć o samych IgNoblach, o ich historii, o tym jak to wyglądało, jeżeli chodzi o udział Polaków, to w tym momencie wrzucam do opisu z roku 2022 transmisję, link, i tam jest więcej informacji o tym, czym są IgNoble. Tutaj nie zdążyłem zrobić tego wprowadzenia, więc po prostu jedziemy. There you are. I'm Robin Abrams. I'm your paper airplane announcer. I also write the misconduct advice column in the Boston Globe about etiquette, engineering, ethics, and of course wyłączę knowledge. napisy. Tonight we will be having 3 airplane tosses. Does it have to be that definitive? I mean, it's 2022. Like, elementem nieodzownym transmisji, ceremonii wręczenia IgNobli jest rzucanie papierowych samolotów ze scen, czy na scenę, na której są przyznawane nagrody, ponieważ od czasu COVID-u wszystkie te ceremonie są zdalnie przez internet transmitowane i organizowane, no to zawsze to w jakiś taki bardzo kreatywny sposób się odbywa. W tym momencie widzę, że pierwsza chyba z 3 części rzucania samolotami. Proszę bardzo, tak to wygląda. Korzystając z tego, że tutaj nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o moje wyjaśnienia, to powiem, jak to będzie wyglądało, więc nagradzani są naukowcy, którzy, jak mówiłem, opublikowali zabawne, ale tak naprawdę dające do myślenia prace w czasopismach naukowych. I to, co jest tutaj standardem, jeżeli chodzi o IgNoble, to jest to, że nagrody są wręczane przez prawdziwych noblistów. W tym roku będzie 10 nagród wręczonych i po prostu zobaczymy, z czego. Może będą z tego potem jakieś filmy. Professor Jean Berko Gleason will deliver the traditional Ig Nobel welcome speech. Goethe, wer reitet so spät durch Mowa Nacht na und dzień Wind? dobry. Es ist der Vater mit seinem Kind. Apollinaire, belle journée, souris du temps, vous rongez peu à peu ma vie. My speech. Zrobię full screen, tak jak sugerujecie. Welcome. Welcome.
we're going to award this Jak year's widzicie, IgNoble tutaj są bardzo dosłowne, prizes. I am Karen Hopkin, bardzo creator of dosłowne the Stud Muffins of elementy. Science calendar. Więc jeżeli jest przywitanie welcome speech, no to jest This year's dosłownie winners welcome i tyle. represent many continents and even more countries. Now, ladies and gentlemen, boys and girls, literati, glitterati, pseudo-intellectuals, quasi-pseudo-intellectuals, pseudo-quasi-intellectuals, walking encyclopedias, know-it-alls, and the rest of you. I May I uprzedzając introduce pytania, to our potrwa jakieś master półtorej of godziny. W sensie cała the editor ceremonia of the trwa zwykle Annals of około półtorej Improbable godziny. Research, Chief Airhead Mark Abrams. I teraz pomysłodawca całej tej idei. Może troszeczkę. Today, we honor some remarkable individuals and groups. Every Ig Nobel Prize winner has done something that first makes people laugh and then makes them Dokładnie, w tym momencie jest think. The Ig wyjaśniana Nobel Prize idea ceremony is antynobli. produced by the magazine The Annals of Improbable Research. It's also proudly co-sponsored by the Harvard-Radcliffe Society of Physics students and the Harvard-Radcliffe Science Fiction Association. Próbuję trochę This is year popracować 3 nad of tym, the jak COVID-19 widzimy pandemic. It's also the wszystko. 32nd year of the Ig Nobel Prize ceremony. Because of the pandemic, instead of doing the ceremony with 1,100 delightful, eccentric people jammed together in a big theater at Harvard University, we're doing the entire ceremony online, wherever that is. Let's refresh your memory or bring you up to speed with a 15-second long video highlight reel of how we do it when it's not pandemic time. Commence paper airplane throwing. tak to There goes the wygląda paper airplane. Welcome. w momencie, gdy odbywa się to stacjonarnie. Jednym z moich marzeń jest kiedyś tam pójść i uczestniczyć. I That jak was pretty widzicie, quick. The editors of the Annals of Improbable Research have chosen a theme for this year's ceremony. That theme is tam są też takie dzieciaki, które przerywają te wypowiedzi, bo the theme każdy, may or may not apply to particular prizes. każdy Tonight, nagrodzony 10 ma prizes will be given. The teoretycznie achievements speak pełny for wykład, themselves natomiast po dosłownie all 2-3 too minutach jest on przerywany właśnie The przez prizes will takiego be dziecka presented aktora, to the które mówi, winners że to by jest zbyt Nobel nudne i trzeba laureates. przerwać. Ladies and gentlemen, and whoever, Więc please powoli welcome będziemy chyba the zaczynać. Nobel laureates. A 1993 Nobel Okay. laureate in physiology or medicine, Rich Przywitanie Roberts. noblistów. The physicists discovered electrons, neutrons, protons, but they missed the morons. A 2018 Nobel laureate in chemistry, Francis Arnold. I've done this on Zoom now too many times. We got to get back in reality. A 2008 Nobel laureate in chemistry, Marty Chalfie. Oh? Sporo chemików jest tutaj. A 2019 Nobel laureate in economics, Esther Przepraszam z góry za Duflo. napady kaszlu. Negatywny wynik COVID-u już mamy kilka dni, ale kaszel ciągle mnie trzyma. A 2007 Nobel laureate in economics, Więc Eric mamy w tym Maskin. momencie 10 noblistów, którzy wręczą te nagrody antynoblowskie. A Jest tutaj, 2018 z Nobel tego, co laureate in widzę, physics, Donna 3 Strickland. chemików, 2 fizyków, Oh no. 2 z ekonomii i 1 osoba z fizjologii i medycyny. Oh, Thomas on accordion here is a doctor. Thomas, any miracle cure you can? No, but it reminds me of a song. Great. I got it from Agnes. She got it from Jim. A 2001 Nobel laureate in chemistry, Barry Sharpless. Okay. I wish I could talk to you in person. Dobra. And the 1990 Nobel laureate in physics, Jerome Friedman. Should I put on a jacket? No. This is. Mark's in a tux now. Jest sporo próśb Very o elegant włączenie looking mark here. napisów. One są automatycznie generowane, więc A nie wiem, specially na ile są... edited audio recording of the ceremony will be broadcast on public radio's Science Friday with Nie Ira wiem Flato on dokładnie, the day jak one są after dokładne. Thanksgiving. Nie wiem dokładnie, jak są Now, dokładne. let's get it over with. Ladies No and to gentlemen, jedziemy. whoever, the awarding of the 2022 Ig Nobel Prizes. We're giving out 10 prizes. The winners come from many
nations. This year's winners have truly earned their prizes. Karen and Christopher, please tell them what they've won. Co się wygrywa w tym roku? Bo co roku inne nagrody są. This year's winners each get an Ig Nobel Prize. Gosh. W czasach covidowych to jest zwykle do złożenia samodzielnie. They get a piece Zobaczymy. of paper saying they've won an Ig Nobel Prize. Tak, czy jest This piece of kartka paper papieru z is napisem, signed by several Nobel laureates. czyli dyplom. To jest jedna And rzecz. the winners get money. Yes? Pieniądze. Money. They get $10 trillion. $10 trillion! 10 trylionów dolarów. A Zimbabwean $10 trillion Zimbabwe. bill. Kiedyś to było jakieś $3, nie wiem jak to Now, teraz się trzyma. Ladies and gentlemen, now I will show you the coveted Ig Nobel Prize. This year's prize is a PDF document Czyli, that a can tak, be emailed, printed, and then assembled to make dokładnie. Czyli samodzielnie a można sobie container. złożyć An empty container. pojemnik z napisem purpose? Nagroda Ig Well, Nobla. this empty container is a place to store all your knowledge. Your brain, your books, your internet connections. Oh, what? A place to keep your good ideas. Yes, a place to keep all your good ideas. Tak, to są Store biliony them away dolarów forever. Zimbabwe, przepraszam, Inside this dosłownie flimsy przetłumaczyłem paper brytyjskie containers. czy anglosaskie, Gosh. anglosaskie I agree słowo. with you. Motywem przewodnim w tym roku jest The wiedza. Applied Cardiology Prize. Dobrze, nagroda z kardiologii. Pierwsza przyznana jest muzyka. Winners are from the Czech Republic, O, the Czesi, Netherlands, the Holendrzy, UK, Brytyjczycy, Germany, Niemcy, Sweden, Szwedzi and Aruba. i Aruba. Nie The ma Applied Polaków. Cardiology Nie ma Prize Polaków. is awarded to Alishka Prokashkova, Ilio Shakshi, Fririka Behrens, Daniel Lind, and Zaraz Mariska zobaczymy, co- Kret for seeking and finding evidence that when new romantic partners meet for the first time and feel attracted to each other, their heart rates synchronize. Okej, The czyli prize will be praca, presented by która Nobel pokazała, że laureate kiedy Eric Maskin. przyszli partnerzy się pierwszy raz ze sobą spotykają i czują do siebie Let me pociąg, congratulate you on this physiological astounding synchrony. and groundbreaking finding. But here is your prize. Thank you. To ich, Thank you very much. to ich And also here is your rytm pracy serca się $10 synchronizuje. trillion bill. I moi drodzy, to jest opublikowane w Nature you for Human the cash. Behavior, czyli bardzo dobre czasopismo. Bardzo dobre czasopismo. I zostawiam sobie oczywiście to wszystko w zakładkach, żeby potem móc do tego wrócić, bo trzeba będzie chyba przejść przez to wreszcie i zrobić. Familiar with one another. Do they synchronize too? Eliska, do you want to answer? Yeah, so it's a really good question, and I think that there is some research demonstrating already that couples who are married, they do synchronize with each other. Okay. And a lot of research has been done that they Pary, tend to które są synchronize zamężne, też się during synchronizują. good moments, but also bad moments. So when they're fighting, they can synchronize. Aha, But i also takie dobre i when złe momenty they're są w actually stanie really tę nice to each synchronizację other. wyzwolić. So, yeah, it happens both. Jeżeli możemy oceniać, możecie teraz na czacie oceniać w skali od 0 do 10, jak bardzo ciekawe i zabawne jest to. Moim zdaniem ciekawe Are you going 8 na to 10, zabawne be following it up? 6 na You have 10. a whole Co wy sądzicie? future research plan in mind? Yes, I definitely want to follow it up. I'm really interested in this, the effects Będzie of follow-up synchrony tych on badań, human to znaczy, behavior, czy decision będzie, to się making. okaże. Naukowcy zawsze mówią, że We're chcieliby looking at zrobić effects follow-up tych badań. Cooperation, for example, trust, No zobaczymy, and będę sobie romantic poczytywał interest. I think it's a te broader prace. human connection mechanism. Not even human connection, because I think lots of animals have it too. Humans synchronize on so many levels that they're not even aware of, and it's also influencing their decision processes. So it's quite fascinating because
we tend to think that we are Wiecie co rational beings, zrobię? but Zrobię actually tak, there że are so będę many wrzucał do opisu, jak znajdę unconscious te publikacje processes na that are bieżąco, żeby influencing. potem też to wisiało gdzieś, takie przynajmniej szybkie linki. Have you ever been on a date and felt butterflies? This immediate spark with someone you just met? Kardiologia stosowana. What is this spark? And how do you know that someone's attracted to you? Czym We jest to? decided to put this question in test and invited 140 individuals to our dating cabin. Okej, czyli When the 140 date osób. started, we measured couples' eye gaze, their facial expressions, their body language. We also tracked their heart To jest rate właśnie and ciekawe, sweating jak responses. było mierzone So to, what że did są we sobie find? zainteresowani. As it turns out, no single signal like frequent eye contact, smile, or gesture were good predictors of people attraction. Not even raising heart or sweating were good indicators. Czyli ani And this is pocenie się, because ani people flirt bicie serca, just to be ani liked, and raising heart ekspresje can just mean somebody's mimika. nervous. So, is there a way to measure attraction between two people? Czy można to What we zmierzyć? found was that it was the synchrony between physiological signals that predicted couples' attraction. Czyli More the couples jedynym synchronize their predyktorem, heart czymś, co rate and przewiduje, sweating jak osoby responses są with each sobą other, zainteresowane, attracted, they jest become to each other. synchronizowanie. If you want to learn more about this Fizjologii research, ciała. follow us on social media. Super. Super. Podbijam ciekawość na 9 na 10 moją. The Literature Literatura. Prize. 365 dni obstawiacie? Tak naprawdę to nie The może Ig chyba Nobel być. Literature Prize goes to winners from Canada, Kanada, the USA, the Stany, UK, and Wielka Australia. Brytania, czyli The Literature anglojęzyczne. Prize is awarded to Eric Martinez, Francis Mollica, and Edward Gibson for analyzing what makes legal documents unnecessarily difficult to understand. Okej, The czyli prize analiza will be tego, presented by Nobel laureate co Rich sprawia, Roberts. że Well, many dokumenty congratulations to you. I totally believe prawnicze in są the final słabo results of zrozumiane. your Moim survey. zdaniem zabawne, że zostało you, zbadane. Here is the Ig Nobel Prize for 9 na 10. 2022. Czy mnie to interesuje? Many congratulations. 7 na 10. Na razie, ale And gdzie here to było also is publikowane? your W $10 Cognition, też trillion bardzo dobre bill. czasopismo. Też bardzo dobre czasopismo. No zdecydowanie bliski Polsce temat. Let me ask to finish up. Let me Ściszę ask each trochę of the three of film. you, because this is the Literature Prize. Do each of you have one final word on the subject? I trochę spróbuję mikrofon podnieść. Single word? Pozwólcie, że to mi może troszkę zająć. How about you, Eric? Teraz powinien być mikrofon trochę głośniej względem transmisji. Jeżeli coś jest nie tak, to przez najbliższą minutę będę rzucał mocniej okiem Final word on this? I have two words. na czat. No i mamy mowę akceptacyjną. Why is legal language so hard to understand? We set out by comparing the language in legal documents. Things that people actually read. And what people are actually saying. Czyli porównanie czytanych książek. Contain far more difficult to process features than other language. To evaluate whether these factors affect people's comprehension and retention, we conducted an experiment. We had people read a simplified contract excerpt or a legalese version. We found that people had worse comprehension and retention of the legalese. W ogóle mnie to nie dziwi, tak zupełnie zupełnie poważnie. Na pytanie, czy jest nielegalny język, legal po angielsku oznacza takie formalnie prawny język, powiedzmy tak jak się pisze umowy, kontrakty i tak dalej. Now, here's a musical treat, the world premiere of a new mini-opera called
the Know-It-All Club. It's an opera about a club. Za każdym razem jest w 3 aktach mini-opera na potrzeby ceremonii, związana z tematem przewodnim. W tym roku tematem przewodnim jest knowledge. Mogłem sobie przygotować tego mema, ale nie przygotowałem, więc za chwilę się dowiemy, jak ta opera się rozwija. Więc ja się mogę na chwilę wyłączyć w momencie, kiedy ten utwór będzie tutaj prezentowany. To the know-it-all narrators. Oh, let me tell you about the opera. The opera is called the Know-It-All Club. Well, now let me tell you all about the characters in this opera. Why, each of the characters is a member of the Know-It-All Club. Well, let me tell you about the plot. Every character plots many different ways to make it clear that they are the only person in the Know-It-All Club who knows anything. Well, let me tell you, it's not much of an opera. Zdradzają fabułę, czyli każda z osób w klubie wiem to wszystko, chce być jedną osobą w klubie, wiem to wszystko. Która cokolwiek wie w tym klubie, wiem to wszystko. Oh look, 2 old friends have just run into each other. Oh, I bet they're going to swap some knowledge. Czy wygrali kiedyś Polacy? Wygrali. Wygrali w 2020 roku na żywo w czasie transmisji. Uczeni z Wrocławia i wcześniej też były 3 polskie nagrody. Jedna za udowodnienie, że martwy karaluch inaczej się magnetyzuje niż żywy. Jedna za pracę, która była dłuższa, miała więcej autorów, ponad 100-krotnie niż stron chyba. I była praca za związek daty śmierci z podatkiem od spadków z ekonomii. Wojciech Kopczuk i Ernest Topol to są autorzy tych dwóch i zapominam pozostałych. Chwila dla muzyki. Jakość wykonania, z całym szacunkiem dla uczestników tej opery, pasuje do tego, co się dzieje w tej transmisji, musicie przyznać. Anna Figurska podrzuca tutaj informację, że jeszcze coś z mandatami było w Polsce. Monika Lewenstein, chyba Irlandka, kiedyś odkryła, że najbardziej poszukiwanym piratem drogowym w Irlandii jest ktoś, kto się nazywa prawo jazdy, czyli ma i na imię prawo, na nazwisko jazdy. Okazało się, że tam, gdzie na irlandzkich dowodach, prawach jazdy jest imię i nazwisko, w sensie to, jak ktoś ma na imię i to, jak ktoś ma na nazwisko, jest w tym samym miejscu, co w Polsce imię i nazwisko, słowa imię i nazwisko, więc policja łapała Polaków przekraczających prędkość i wpisywała mandat dla kogoś, kto ma na imię, a na nazwisko nazwisko. I ona jako dziennikarka to wyśledziła kiedyś, więc tam jest taka polonika. Czy w zeszłym roku coś było z polską współautorką? Szczerze mówiąc nie pamiętam, zaraz sprawdzimy. Na szczęście to można stosunkowo łatwo chyba znaleźć na tej stronie oficjalnej. Lista zwycięzców IgNoble 2022. Słuchajcie tej muzyki, ja poszukam. Tak, na imię prawo, na nazwisko jazdy. Tak wpisywali. Przepraszam, zgadza się. Jest późno.
The Biology Prize. Nagroda z biologii. The IgNoble. Nie widzę w zeszłym roku Polki żadnej. 2 lata temu była na pewno Polka. The Biology. Dobrze, kto dostanie nagrodę z biologii? Te kategorie też są co roku zmienne. Winners are from Brazil Brazylia i and Kolumbia. The Biology Prize is awarded to Solimary Garcia Hernandez and Glauco Machado for studying whether and how constipation affects the mating prospects of scorpions. Dobra, zabawne 10 na 10, ciekawe 9 na 10. Jak zatwardzenie wpływa na perspektywy rozmnażania się skorpionów? Thank you. Thank you very much. It's a great honor. You're very welcome. Woohoo! So amazing. Woohoo! Thank you. Już zaraz szukam. Here is your $10 trillion bill. 10 bilionów dolarów Zimbabwe. Wow. Gdzie to opublikowane? Integrative Zoology. Szczerze mówiąc, nie znam, ale link wystawiam. It's inflation. That's right. We are rich. Zatwardzenie skorpionów to jest dokładnie to, czym chciałbym się zajmować na nocy z czwartku na piątek. Please explain. Okay, she's a female scorpion, and when she is grabbed by the tail, imagine that my hand is a predator, and the predator is grabbing the scorpion tail. And the scorpion trying to run away. So this, and that is what's happened. Look at this. And at this part of the tail, it's the anus. And by losing this part of the anus, the individual, the scorpion, is unable to defecate for the czyli jak rest skorpiony of its odrzucają life. ogon, to tracą odbyt Blocks completely they i nie mogą się wypróżniać, bo tutaj się całkowicie zabliźnia rana. Czyli są zatwardzenia na całe życie. Still alive for several months. Ale kilka miesięcy może przeżyć z takim zatwardzeniem. Generate new scorpions. Yes. So it's a nice phenomenon. Jerry, do you have any questions for them about this? Yes, I was wondering, with a lost tail and actually having this constant constipation, Constipation for life w ogóle to jest sformułowanie po angielsku, które trzeba zapamiętać. Oh, this is a very interesting question. And I think the 10 na 10. Na razie dawno nie constipation is słyszałem nic not very ciekawszego. important during the courtship process. So males are still very attractive. They are able here to entice the female to copulate with them. Calculate. Yes, and the females are able to produce offspring, but a little less offspring. Because they are full of feces inside them. Okej, czyli mają mniej młodych samice. Im bardziej pełne są gówna, tym mniej mogą zmieścić młodych w środku, w sensie jaj. Right now, many animals are doing their best to avoid becoming food. In some species, individuals even sacrifice a body part to increase their chances of surviving a predatory attack. In South America lives a scorpion that can release its tail when grabbed by a potential predator. Consequently, they lose important structures such as the stinger, used to inject venom, and the anus. When this happens, a scar blocks the digestive system, and because the tail never grows back, tailless individuals suffer from constipation for the rest of their lives. To understand how scorpions cope with tail loss, we performed several experiments and found that, in the long term, tailless and constipated individuals become slower. Moreover, because it is very hard to paralyze large animals without using venom, tailless scorpions can only capture small prey.
Surprisingly, the courtship of Podejrzewam, że males is tak. not affected Znaczy, w after sensie to child na loss, pewno jest and finansowane females z may even pieniędzy give birth, publicznych. although they have fewer babies than usual. Therefore, releasing the tail to survive nie is mam o worth to it. żadnych pretensji. Finally, we thank our Zaspokajam founders ciekawości and everybody who helped us explain the Nieważne, evolution czy- of such an amazing and improbable behavior. Czy to się robi dla Nobla, czy dla antynobla. Zresztą jest pewien człowiek, który dostał jedną i Now drugą get nagrodę set i for ceni the je tak samo. To kurtuazja, 24/7 ale lectures. We've invited several of to the jest super world's rzecz. top thinkers to tell us Wykłady very 24/7. briefly what they're thinking about. Each 24/7 lecturer will explain their subject twice. First, a wykład complete na jakiś technical temat description in 24 w 24, seconds. Then, 24 sekundy, a after a potem brief 7 pause, słów, dlatego clear 24 na summary 7. that anyone can understand in 7 words. Bardzo często to jest The trudne do przetłumaczenia 24-second z time limit angielskiego, will be enforced by various means. ale zobaczymy. Okay, all set? Okay. Yep. Okay, pigeons or pigeons? Pierwszy Birds, are wykład you all jest set? o gołębiach. Okay. This 24/7 lecture will be delivered by Rosemary Moscow, naturalist and author of the book A Pocket Guide to Pigeon Watching. Her topic, pigeons. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, go. City pigeons, also known as rats with wings, are birds that many people find boring or disgusting, but their history is surprising. Domesticated millennia ago in the Middle East for food and the fertilizer provided by their poop, they were prized pets of royalty. The species is native to certain parts of Europe, Africa, and Asia. All birds outside that area and most within are mutts, descended from purebred birds. They mate for life, dance to impress, and are so much more than rats with wings. No offense to rats. Zmieściła się pani tutaj z wyjaśnieniem historii gołębi i ich roli m.in. na Bliskim Wschodzie, gdzie zostały udomowione dla mięsa i nawozu. A teraz 7 słów. Get set, go. City pigeons descend from beloved domestic animals. Czyli gołębie miejskie pochodzą This 24/7 lecture will be delivered by Dr. Thomas Michel, professor of medicine at Harvard Medical School. His topic, medical knowledge. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, go. Medical knowledge comes from basic biomedical research, translational research, clinical research, molecular model, computer models, cellular models, animal models, and studies of human populations and human patients, all seeking to understand disease in order to prevent, diagnose, and treat illness. Medical knowledge is a summation of centuries of observation, inspiration, speculation, experimentation before coming to a conclusion, but sometimes leading to confusion, despite careful execution to find the solution. And now a clear summary that anyone can understand in 7 words. On your mark, get set, go. Not perfect, but beats bogus medical knowledge. Czym jest wiedza medyczna? Czymś niedoskonałym, ale This 24/7 lecture will be delivered by Edward Tufte, Professor Emeritus of Political Science, Statistics, and Computer Science at Yale University, and pioneer of ways to show things to people if you actually want those people to understand what they're seeing. His topic, information. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, 24 sekundy. Czym jest informacja? Machine learning, artificial intelligence, and deep think reproducibility crisis undermines predictive paradigm credibility. We must boost leakage taxonomy, ground truth spreadsheets, interdisciplinary exchange, and best practice paradigms. In cognitive psychology, 500 machine learning and AI papers were published in a year. Half Na ten temat to jest zabawne i powstaje nawet film. W sensie my robimy film na ten temat. Trochę. To o tym kryzysie powtarzalności w nauce. Get set, go. At last, we do not know which half. Ale nie wiemy, która połowa. The Medicine Okej. Prize. Mamy nagrodę z medycyny.
nagrodę z medycyny. The winners are from Poland. The Polska. Medicine Prize is awarded Polska. to Marcin Jasinski, Martina Masiewska, Anna Marcin Brodziak, Jasiński. Michael Gorka, Kamila Skirawska, Wiesław Jedźwiejtak, Agnieszka Powodzenia Tomaszewska, z czytaniem Gregor polskich Zbasek, nazwisk. Mamy and to, Emilian mamy to, Snarski Polska. I to z for showing that when medycyny. patients undergo some forms of toxic chemotherapy, they suffer fewer harmful side effects when ice cream replaces one traditional component of the procedure. The prize will be presented to the winners Ice by cream, Nobel laureate yes. Barry Sharpless. Well, I wish you all much fame from your discovery. It's very humane discovery, and it's also right in the middle of things that happen every day. So we're unusual to make discoveries like this, and I wonder how you can have the idea, but you can't easily affect it in the system. So the system is very resistant to things like this. So I wonder if Poland is more open-minded. Naprawdę, dla mnie 11 na You had 10 no to Polacy. trouble Polska górą. implementing your idea. Before we get the answer, Barry, don't forget to give them their prize. Oh, the prize! Oh my goodness. Yeah. Okay. Well, Skąd są ci ludzie? Już podpinam your oczywiście prize artykuł. now is very exotic prize. It's a Mamy little to, bit Polska. fragile. This way. Prawie tak duży sukces jak pokonanie Słowenii na Eurobasketie. Thank you. And also, yeah, and here's your $10 trillion bill. Dobra, skąd ci ludzie są? And magic happens. PDF, zobaczmy PDF. Scientific Reports, I to would like to jest say that niezłe czasopismo. because you asked about the obstacles in the project. What were the obstacles? Yeah, that was your question. And the only obstacle was that the men that worked in his hospital cafeteria Uniwersytet was willing Warszawski, to donate the ice cream for free for our Medyczny patients. Uniwersytet So I would Warszawski. like to send special thanks to the owner of the hospital cafeteria for providing the ice cream for the patients completely for free. Okej. And we needed a lot of ice cream for those patients. This has to be done. Musiało to być badanie. To musiało być piękne badanie kliniczne. Naprawdę Thank you piękne. for the award. This work is about preventing a common complication of high-dose chemotherapy that you use prior to the bone marrow transplantation. to You can przed prevent przeszczepem mucositis szpiku by sucking ice kostnego. cubes. But who wants to suck ice cubes for many hours? We discovered that actually you can use ice cream, cool the mucosal Witamy tissue and get the Mietrzyńskiego i to same nie był effect. Jerzy Zięba. On nie wręczał So, nagrody z we medycyny. would like to thank Jerzy Zięba our inne nagrody restaurant mógłby for wręczyć. providing us with Gdyby free Jerzy ice Zięba cream for this wręczał work. nagrodę, to I would tutaj like to byłaby also thank all of pewnie the members trawa of za our team 150 who złotych. first made sure that every patient prior to the transplant got the Słuchajcie, ice cream spróbujemy to się prevent dostać do tych mucositis, ludzi. and later Napiszemy, prepared the może ktoś publication and were odpisze, able może to ktoś publish it może with high ktoś impact z nich factor. So thank you nas all ogląda and teraz. remember, I totalnie trzeba ice cream zrobić to film prevent o mucositis. polskim It's not an antynoblu. IgNoble joke. It's actually evidence-based medicine. Thank you for the award. Medycyna oparta na faktach, doby i zmniejszenie efektów ubocznych przy chemioterapii. The Totalnie. engineering 11 na 10. prize. 11 na 10. The winners are from Japan. The engineering prize is awarded to Gen Matsuzaki, Kazuo Ohuchi, Masaru Uehara, Yoshiyuki Ueno, and Goro Imura for trying to discover the most efficient way for people to use their fingers when turning a knob. The prize will be presented by Dobrze, No Nobel czy to laureate jest, chodzi o Barry taki Sharpless. nob w sensie korbę, czy Congratulations coś for na your korbę? marvelous work Korbkę. Jak on najlepiej how we złapać humans interface palcami with our korbkę? devices. Okej. Tylko nie widzę tytułu pracy. Most Thank you. efficient Wow. way to... And also your $10
trillion bill. Use fingers when turn the knob. Wow. Don't touch master. Thank you. Zobaczymy, czy coś wyskoczy. As an older person, I'm really happy about your work on knobs. But there are so few knobs for control anymore. Does this mean knobs maybe making a comeback? Anyway, what made you interested in knobs? It's Dr. Sharpless. May I ask you to do me a favor? Sure. Yeah, could you please pinch your nose? Do what? Pinch your nose. Pinch it? Yeah, nose. Yeah. And turn it. And turn it. Oh. Okay. Yeah. Why did you use your 2 fingers? Why? The reason why? Oh. Because of what you told me. The scale is right, and the experience of having done it many times, right? 3 would work, but 2 is enough. Okej, dobra. I don't know. Is that the answer? Is it unconscious? Oh, it's unconscious. Yes. Yeah, unconscious. Yeah. It's so interesting, isn't it? This is our research. Yeah. Dobra, więc jeżeli chodzi o moją ocenę. Moja ocena tego jest taka, że to jest ciekawe na 5 na 10, zabawne na 3 na 10. Ale ja jestem bardziej w kierunku nauk przyrodniczych niż inżynierii, więc może to jest naprawdę istotne, jak chwytamy takie cylindryczne przedmioty przy pomocy palców. We have statistically clarified the answer of these questions. The diameter that changes from 2 to 3 is 10 to 11 mm. Okej, czyli to chodzi o to, jakie to są ile palców używamy w zależności od średnicy. Okej, to na tym to polega. No to jest trochę ciekawsze niż myślałem, jak w tym momencie to jest i w którym miejscu palce się tak jakby łapią i... Okej, dobra, to jest coś do przeczytania. Podnoszę ciekawe na 2 piątki to są. 2 piątki. 2 piątki, tak. Moim zdaniem 2 piątki. Ile już mamy tych... for Act 2 of the mini opera The Know-It-All Club. Time has passed in the Know-It-All Club. I projektowanie może być przydatne. Może być przydatne, rzeczywiście. Widzicie, ja nie myślę przez kategorie aplikacyjne. Very briefly, would anyone like Dobrze, reading teraz material? znowu trochę kultury i sztuki. Now, let us turn our attention to the know-it-all narrators. The members of the Know-It-All Club, well, they know a lot of words. Maybe that's all they know. Well, this song is about one special word that they use all the time. The word is, listen carefully now, epistemology. E-P-I-S-T-E. Czy ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego, co się w tym momencie tutaj odbywa? Cała robotyka haptyka to jest super badanie. No właśnie o tym mówię, że ja troszeczkę, przez to, że jestem, nie chcę użyć słowa ignorantem, ale mało się znam na tym temacie, to podejrzewam, że nawet nie jestem w stanie docenić, jak bardzo to jest ciekawe. No rzeczywiście to może być wykorzystane przy tym, żeby dobrze się obsługiwało urządzenia poręcznie. Fajnie, że się ktoś tym zajmuje. Jak długo to potrwa? Zwykle ta ceremonia trwa 1,5 godziny, ruszyła gdzieś 5 minut po północy, więc pewnie w pół do drugiej już będziemy się zbliżać do końca. Jest 10 nagród do wręczenia. Jesteśmy po 5. W blokach 3-2 na razie były wręczane. Więc...
pytanie, dlaczego ceremonia nie jest... Dlaczego ceremonia ma tak mało oglądających i dlaczego nie jest nagłaśniana? Jest nagłaśniana, tylko problem chyba polega na tym, że to jest ciekawe dla wielu mediów w momencie, kiedy można z tego zrobić artykuł na 5 minut czytania. Natomiast nikt nie ma interesu w tym, żeby ludzie oglądali te transmisje i zobaczyli, jak poważni naukowcy, bo to są poważni naukowcy wszystko, potrafią się nauką bawić. Nie wiem, bo to nie jest clickbaitowe. Dobra zabawa naukowców. Albo wygłupianie się naukowców w ten sposób. To jest mój strzał. Natomiast kiedy ta ceremonia odbywała się stacjonarnie i była biletowana, no to tam była pełna sala. Chyba 1100 osób wchodzi na tę salę na Harvardzie, gdzie to się odbywa, więc jest zainteresowanie. Natomiast chyba COVID dobrze temu nie zrobił. W sensie to, że można zawsze wrócić do tej transmisji wręczenia, mam na myśli, też nie sprzyja temu, żeby wszyscy się naraz rzucili. Dobra zabawa naukowców nie brzmi dobrze? Dlaczego? Jak uważałem siebie za naukowca, to lubiłem się dobrze bawić. I można poobcować ze sztuką. Czy to się dzieje na żywo? Niektóre elementy tego się dzieją na żywo, niektóre są zapisane wcześniej. Nie jestem pewien, czy dobrze były wychwycone, czy dobrze bym wychwycił, które są wcześniej zapisane. Podejrzewam, że te występy mogły być wcześniej zapisane. Nie znam kanału The Chemist. Dotychczasowe 5 dokładnie wam nie powiem, za co było, bo nie zapisywałem, natomiast badania, które zostały nagrodzone, są w opisie tego streama. Czy to jest niespecjalnie takie kiczowate? Nie, to jest zdecydowanie celowy kicz. To jest samoświadomy paździerz. Właśnie to ma pokazywać, jak ludzie nauki potrafią się ośmieszyć, wygłupić. Czy te występy są rzeczywiście słabiutkie? Są słabiutkie. Myślę, że na żywo robią większe wrażenie. Brawo, brawo. Drugi akt, jeszcze jeden. Przerwa teraz na co? We hope you have enjoyed this brief intermission. Okay. Klasyczny suchar. Nagroda z historii sztuki. Zobaczmy kto. Polska? Holandia. Znaczy, przepraszam, Niderlandy. Nie, nie ma Polski. For their study called a multidisciplinary approach to ritual enema scenes on ancient Maya pottery. The prize will be presented to them by czyli Esther Duflo. Czyli za zbadanie, takiego multidyscyplinarne podejście do rytualnych enema. To jest lewatywa, o ile się nie mylę. Na ceramice starożytnych Majów. Approach to ritual enema.
is Zaraz your zobaczymy. $10 trillion Wydaje mi się, że tak. Że dobrze przetłumaczyłem. Ta lewatywa. Dobry jestem w tej rzeczy, ewidentnie. Więc historia sztuki została nagrodzona za lewatywę na ceramice starożytnych Majów. Ciekawe jest to, że nagroda jest za pracę z 86 roku. Wydawało mi się, że to muszą być świeższe prace, ale może to jest jak Oscar za całokształt twórczości. I like to share what I know with other people and learn from them and they learn from me. Yeah. And I must Okej. Ocena? Zabawne 9 na 10 zdecydowanie. A ciekawe dla mnie 3 na 10. Teraz niech czat mnie spróbuje przekonać, dlaczego to jest ciekawsze niż 3 na 10. Zabawne bardzo, ciekawe nie za bardzo mnie ciągnie, żeby doczytać więcej na temat lewatywy na ceramice starożytnych Majów. Absolutely correct. That's why we put this hole in here. And we think there's some kind of a thing in here that you press down like a bolt. You're totally correct. Okej, czyli oni się na tej podstawie zastanawiają, w jaki sposób wytwarzane było ciśnienie, które wtłaczało zawartość lewatywy w odpowiedni otwór. Okej. Czyli co to, jakieś bataty takie? Okej. Case reports in the literature from the United States, from Italy, from Japan, all people who took a high concentration of alcohol, and then it doesn't go very well down there. It burns too much. Have you tried this yourself? Yes, but my supervisor said don't go over 10% of alcohol, because otherwise you will have the same problem and you will end up in the literature as well. There are two explanations that I have found which Trochę się zgubiłem, przyznam szczerze, próbuję teraz... that is the discovery by Nicholas that there is vomiting going on in certain enema seeds. Okej. And if you vomit it, you can't keep it in. So that is. And then rectal administration is Nie obiecam wam, że przeczytam tę pracę, żeby coś o niej więcej kiedyś opowiedzieć. Nagrody, kto sponsoruje, one są chyba sponsorowane z prywatnych pieniędzy tego pana w cylindrze, który od samego początku ich istnienia chyba zarządza tą ceremonią. Jest mistrzem ceremonii. Dynia tykwa, okej. All the men of the tribe are in line. Teraz jak was ktoś kiedyś zapyta, co robiliście w czwartek, studencki czwartek, i okaże się, że dyskutowaliśmy na streamie o tym, z jakiego to warzywa są wykonane przyrządy i w jaki sposób wtłaczało one lewatywę starożytnym Majom, to myślę, że to może robić za L4 w pracy za usprawiedliwienie nieprzygotowania na uczelni w szkole. Klon Wojciecha ma. Thank you very much. I want to thank all the people that have helped me for many years. So I'm going to get rid of my traditional professor outfit, and I'm going to put on my cacao outfit, and we're going to talk about enemas. See, these are the enema jugs. These are the syringes. Of course, an enema syringe has this thing sticking out, goes up the tail end. There's another gourd, but these are musical instruments. They don't have size and shape of actual enema. I would like to thank the people behind the IgNoble Prize, the late Emile de la Taille, for drawing my attention to Maya enema rituals.
The late Frans Nelemans for his willingness to supervise a most unusual thesis. My co-author Nicholas for his willingness to share his iconographic archives and expertise. Okej, czyli ten pan dziękuję komuś, kto go zainteresował tematem lewatywy Majów. To jest kolejna rzecz, której nie myślałem, że usłyszę w życiu. Drugie rzucanie papierosów. Papierowych samolotów. Albo mam jakąś mgłę covidową, albo naprawdę męczący dzień za mną. Proszę. I tak jak mówię, to normalnie się w trybie stacjonalnym odbywa tak, że te samoloty są wrzucane na scenę, a potem się je zmiata. Here's a strange piece of knowledge for you. The Ig Nobel Prize ceremony essentially has no funding. Before COVID-19, pytanie nearly o all of the finansowanie. funding for the Ig Nobel Prize ceremony Czyli came przed from ticket revenues. COVID-em wszystko było z biletów, a teraz nie ma ceremonii, więc nie ma żadnego wpływu. Nie ma sponsora, nie ma żadnej instytucji, która by się tym zainteresowała. Amazing, huh? Well, so we invite you, dear guest, No właśnie, whether you are an institution, or a trillionaire, or a billionaire, or just a millionaire, we invite you to please donate a little money. Właśnie można przekazać darowiznę na rzecz tej instytucji. Zostawię link. Ja na pewno, jeżeli ten stream cokolwiek zarobi. To przekażę te zarobki. Fizyka. Nagroda z fizyki. The winners are from China, the Chiny, UK, Turcja, and USA. the USA. The physics prize is awarded to Frank Fish, Zhiming Yuan, Minglu Chen, Liebing Jia, Chunyan Ji, and Attila Insachik for trying to understand how ducklings manage to swim in formation. Jak kaczęta pływają w odpowiedniej formacji. Dobra, zróbmy tytułu nie ma, ale chyba trafiłem. Wave riding and wave passing by ducklings in formation swimming. Podejrzewam, że to jest to. Seria publikacji nawet była. To wrzucę tę jedną, którą ja znalazłem. This is great about duckling swimming, but why do they follow the parents in a straight line when they're walking? I guess that'll be your next paper. In any case, I'm really delighted to be able to present you all with this wonderful Ig Nobel Prize for 2022. Czy zabawne? 7 na 10. Czy ciekawe? Też 7 na 10 moim zdaniem. Formacja pływających kacząt. Widzę jakieś symulacje tutaj. And mother duck followed by duckling M plus 1D. Ojej. Bałem się, że to jest jedna z tych publikacji, z których nic nie zrozumiem. Energy conservation by formation swimming. Marty, you said you have some questions about this? Well, I was intrigued by the statement of
maybe these ideas could be applied Dobra, to 8 na 10 transport ciekawe. of, Jak teraz tak patrzę, jakie tutaj są wyświetlane. shipping lanes Tak, by to znalazłem. basically ships Te prace znalazłem. in tow behind each other. And Wrzucam drugie. wanted to know, To jest w ogóle od razu what sort of artykuł z advantages pracy, does z that do? czasopisma, Have we been making z, oil Boże, z tankers, książki. the world been making oil tankers all the wrong way, that they should be actually smaller rather than one big, large container ship? Sure, Bob. So that is an interesting question. So we are naval architects. We have a very big naval architecture team here. W ogóle no to, że kaczki zostały docenione, to moi drodzy, byłem przygotowany. The ships smaller but smart, just like the maneuver of the ducklings. So we have just one big one in front, but they can bring a chain. So we got that idea. Probably. Ktoś mówi, że widział artykuł do tego i że, cytat, zajebiste to było, jak dobrze pamiętam. We learned from these ducklings. Super. Or else have the boats go behind the mother ducks. Yeah. Need to go behind the mother boats. That's the other idea. We can make the ships in duck shape from now on. Then big ship in a duck shape, smaller ships in duck shapes, they follow each other. But I think, really, there are a lot of applications, as Yiming mentioned. Właśnie, aplikacje, zastosowania, okręty wojenne, w konwojach. I dzięki temu, że wykorzystamy wiedzę, którą dają nam kaczęta, możemy usprawnić przepływ w konwojach statków wojennych. Come on! Come on! Jakie to jest cudowne! This is really an award that's going jointly to two sets of people. First is Frank, who did his work, 20 or 30 years ago. To jest 20-30 lat badań. Else, the team that has done their work recently. Do the two groups completely agree on what you discovered? Frank, I think we couldn't reach agreement at the moment. Jeszcze są spory naukowe na tym polu odnośnie tego, jak pływają kaczęta. Tylko mnie zachęcają. 8,5. Rośnie. I take a little different view, or maybe something that's synergistic, that there's vorticity, swirling masses of water that help propel all the ducks. The main thing that we come in a full agreement on is that there is a mechanism, or maybe several mechanisms, in which the ducklings get a real advantage to swimming one behind the other. Okej. Super. Naprawdę, 9 na 10. Ostatecznie. IgNoble committee for this most prestigious award. I definitely feel like a lucky duck, and it is the ducks that have, for some time, been a major focus of my research and that of others. There are a lot of people that went into this, and I could thank them, but I just don't have the time, nor do I want to do it, which is sort of foul on my part. But let me just say, No, ewolucja this jest is not my niesamowita. swan song. I will continue to waddle on and not be quacked up about it and feel like a dead duck. But let me just say to everyone, you're not doing science if you're not having fun. It's not science when you are not having fun. To jest bardzo dobre sformułowanie. Naprawdę bardzo dobre sformułowanie. Zgadzam się totalnie. To oddaje też ideę w ogóle takiej ceremonii, czy w ogóle tego typu nagrody. We found when a duckling swims at a certain sweep point behind their mother, the mother duck's waves
help to prepare the ducklings. Okej, czyli to chodzi o to, że kiedy mała kaczka płynie za matką w odpowiedniej odległości, to fale generowane przez dorosłą kaczkę pomagają napędzać to kaczemu z tyłu. Okej. Okej, one sobie przekazują energię w tych falach jedno do drugiego. Czyli ta formacja pływania to jest sposób oszczędzania. To jest sposób oszczędzania energii i ta druga zaraz za matką oszczędza najwięcej, a potem od trzeciej każda kolejna wcale już nie ma gorszej pozycji. Wow. Nagroda pokojowa. To pewnie nie będzie na poważnie, ale zobaczymy. Tak jakby inne były na poważnie, co? The winners are from China, Chiny? Hungary, Canada, the Netherlands, the UK, Italy, Australia, Switzerland and the USA. Czy tutaj jest człowiek, który jest podpisany Wojtek Przepiórka? Junhui Wu, Shaboch Samedo, Pat Barkley, Widzicie tego Bianca pana Beersma, Terence drugi od lewej? Sergio Lajacano, Annika Nieper, Kim Peters, Wojtek Przepiórka. Wojtek Przepiórka brzmi trochę jak Polska. For developing an algorithm to help gossipers decide when to tell the truth and when Za stworzenie algorytmu, który podpowiada plotkarzom, kiedy mówić prawdę, a kiedy kłamać. Francis Arnold. O, zaraz zobaczymy, czy to są Polacy tam. Shines a light on the critical role of gossip in maintaining world peace. After all, gossip is the basis of promoting and sustaining cooperation. And your Honesty profound and work gives us dishonesty. rules to live Wojtek Przepiórka. and whether it's likely to be true or not. For this, I award you the IgNoble Prize in Peace. Biological Sciences, też całkiem niezłe czasopismo. Ja tutaj wstawiam, że pokojowa ma aspekt polski. Nie wierzę, że Wojtek Przepiórka nie ma polskich korzeni i byśmy się z nim nie dogadali. Now I do have a question for you. Pracuję w Utrechcie, ale are truly fascinating. Google Scholar. Let's talk experiments. Where are your data sources? And does Facebook, the UK Daily Mail, I mean the National Enquirer, and their readers, do they Zobaczmy provide jakąś- you a mechanism for testing these models? To jest moim zdaniem takie 7,5 na 10. Na pewno sobie bym to poczytał, Or maybe, you know, I've got ale another zaraz one. zobaczymy. Wojtek Przepiórka, to jest jakaś praca z 14 roku i zobaczymy, czy on wtedy miał może polską afiliację. I have some exciting news. We won the IgNoble Prize for a model on honest, and this one is gossip. Why us? It must be because a mathematical model on gossip makes you first smile and then think. Gossip is important in social life. It is how we learn about others' good or bad actions, and it's crucial for human cooperation. Okej, Wojtek Przepiórka w 2014 roku miał afiliację z Oksfordu. I trust it. Our model proves it. Yay! Sometimes people may lie to others. Our model shows that gossip can be 2014 honest or roku. dishonest, depending on how much the validatarians and the recipients of W gossip. 13. Hey, I heard our research got the IgNoble Prize. I don't know if I trust this. Yeah, you have too much stake in us believing that. We are friends. I care about you. According to our model, I'll only tell you the truth. Okay, I believe it now. Okej, on jednocześnie w Zurichu na ETH-u był Chair of Sociology. Wow, naprawdę dobre CV może sobie skompletować. Overall, our model is the most brilliant paper in the last 50 years. Okay, now that's dishonest. Nie słuchałem tego w ogóle, robiłem research na Wojciecha Przepiórka.
it's time for Act 3 of the mini opera. 11 rok, akurat teraz opera, więc możecie sobie posłuchać. Ja sprawdzę, gdzie w 11 był. They must know a lot about Oxford. each other, and they must know a lot about Kurczę, czy mam cokolwiek polskiego? kindness and diplomacy. Czy coś przed 2010 Let's turn our attention to opublikował? our know-it-all narrators. Opublikował w 2005, ale to też jest ten... Oh, it's a very personal challenge. A very personal challenge. No tak. Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich. Bardzo chciałbym dotrzeć do jakiejś polskiej afiliacji, ale wygląda na to, że pan Wojciech jest produktem zagranicznych instytucji. Okej, ma w CV ktoś znalazł, Kacper, tak? Dziękuję bardzo. Magisterka z Berna, ale w CV ma Languages Polish Fluent. Wpisuje Polskę. Wystarczy. Jak dla mnie wystarczy, żeby uznać, że to polska nagroda. No i trzeba się będzie spróbować dobić do pana Wojciecha, żeby coś może więcej opowiedział. Co tu się działo? Polacy, Polacy, Polacy. Utrecht. Oxford to polskie prawie, tak? How repulsive is your face? Oh yeah, really? You're the family disgrace. Things that you just don't know. Stuff that you don't know makes for misery. No to mamy drugą polonikę. Hey, you can just ask me. Jerzy Zięba na akordeonie. Wszyscy widzą wszędzie Jerzego Ziębę dzisiaj. Następne samoloty papierowe. Zbliżamy się do końca. Ile mamy nagród? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Zostały 2, czyli prawdopodobnie ostatni pakiet nas teraz czeka. Prawdopodobnie. No nie przypominam sobie, żeby były 2 takie polskie akcenty w jednym roku. Jeden bardzo wyraźny, bo w pełni polski, a drugi... What? Oh, okay. Excuse me. I have been reliably informed we are not finished throwing paper airplanes. So, paper airplanes ready to launch? Okay. In 5, 4, 3, 2, Jeszcze Wojciecha Mana niektórzy widzą tak. Kończymy rzucanie. Oxenfurt. The Economics Prize. Ekonomia. Dobra. Dla kogo? The winners are from Italy. The Włosi. Nobel Prize for Economics is awarded to Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo, and Andrea Rapisarda for explaining mathematically why success most often goes not to the most talented people, but instead to the luckiest. To jest coś, z czym się zgadzam. No, za matematyczne uzasadnienie, dlaczego sukces jest produktem bardziej szczęścia niż talentu. Thank you very much. I've been successful in my career, and I think it's because I've always been born under a lucky star.
And so it's nice to see that you gentlemen have now Talent explained versus luck. quantitatively how much luck was involved in getting me where I am. And so obviously you're lucky too. Today I'm not so lucky because I have COVID. You're lucky because I'm not there giving it to you. But I am here to give you your IgNoble prize that is The filled with role all kinds of things, randomness including in some luck. success. Here we go. Gdzie to było opublikowane? Ja znalazłem to na Arxiwie. Archive. Więc można to na pewno w PDF dostać. Cornell. Dobra, wrzucam to, co znalazłem. I zaraz posłuchamy, co mają do powiedzenia Włosi. O, dla dwóch z tych osób to jest drugi antynobel. Była kiedyś... First time we just did some numerical simulation to simulate the Peter principle. That is that you have inefficient, incompetent people at the top of a group, and in order to solve this Dlaczego problem, niekompetentni ludzie są na szczytach grup? Wcześniej badali? Dobre. Random promotions, we demonstrated mathematically that you improve the efficiency of your organization. So it's quite funny, but it's true. Maybe someone in the world probably will apply this strategy. We have a lot of examples of that. Winners, do you have perhaps a quick question that you would love to ask? If you remember some moment in particular in which some external Widzę, że tutaj wszyscy teraz szukają związków pana Przepiórki z Polską. Spróbujemy się do niego dostać, skontaktować, żeby nam opowiedział o tych badaniach. Fajnie by było. I was the only one trying to do a high intensity laser, so I'm the one who got to do the Nobel Prize winning work. So it was just the luck of the draw. Good. Wow. And Donna Strickland, do you have any questions you would like to ask? Pytania od noblistki. Okay, but is luck enough, or do you still need some success and some hard work? No, it's not enough. You need some talent. Trochę talentu jest potrzebne. Hey! And very unlucky, and then you are hopeless. But this doesn't mean that you have to wait for luck. I mean, you have to move and to look for. Nie trzeba czekać, trzeba działać. A może kiedyś szczęście pomoże. Oj, totalnie się pod tym podpisuję. Our starting point. Which is the most important factor to reach success? Talent or luck? On one end, talent, like IQ and other human features, has a Gaussian distribution. On the other hand, measuring success with money, one finds a power law distribution of wealth, with many poor people and a very few billionaires, as discovered by Pareto many years ago. Pareto. Zasada nie jest Pareto, zasada tylko zasada Pareto. Szkoda, że Włosi nie wygrali z Francją na Eurobaskecie. Bym zobaczył mecz Polska-Włochy. Bardzo. Zwłaszcza z ich trenerem. To dla tych, którzy tam śledzą Eurobasket. Czy ja to oceniałem? Oceniam to na... Czy jest zabawne? 3 na 10? Czy przeczytałbym to, żeby dowiedzieć się więcej? 7,5 na 10. No ciekawe, czy mają prawa do Pikachu Donalda. Czyli co, nagroda z BHP chyba, tak? Safety Engineering, coś takiego. Nazwijmy to nagroda z BHP. A co tam? The IgNoble Prize for Safety Engineering is awarded to a researcher from Sweden. Szwedzi. The prize is awarded Tak myślałem, jak zobaczyłem for developing łosia. a moose crash test dummy. The prize will be presented by Nobel laureate Marty Chalfie. Czyli kukła zderzeniowa. I wondered about the angle of łosia. incidence of the moose to the car, if that made a difference in terms of the
Dobra, pewnie nie ma pracy naukowej na ten temat, więc jest patent obstawiam. Po prostu wpisuję kukła zderzeniowa łosia. Zobaczmy w ogóle te kukłę. So what would be actually the successful way in how to behave as a driver whenever you're in a close encounter? Okej, spodziewałem się jakichś rogów, że mam być szczery, jak przesuwałem. I see. Well, thank you. So it is my great honor to present you with this Ig Nobel Prize, and congratulations. No, jest Ig Nobel. Thank you so much. I'm truly honored and proud to receive this prize. And Magnus, here is your $10 trillion bill. Ah, even more. Nice, not bad. Nice. Tell us about that sign behind you. Well, actually, this is a sign. It's quite common to see it by the roads in Sweden. I received this as some sort of memorabilia from the team. Memorabilia. Ciekawe, czy ma prawo do tak podobnego słowa do imponderabiliów, czego paciorek nie dojedzie. So it's something I keep to remember those times from, and also to Ktoś pyta, czy Paul Pierce, czy Carmelo Anthony. Chyba Paul Pierce. Chyba na pewno Paul Pierce. Come near to having a collision? Actually, I would have to say that I've never been close to hitting one. Marty, Never been close to hitting one. you? No, I haven't, fortunately. But now I know what to do. No uwaga, co nam powiedzą? Hi guys, this is Magnus Gens from the Swedish West Coast, Pocier. really close to the automotive mecca of Gothenburg in Sweden. First of all, I would like to thank Markwood team for this fantastic recognition, and to also tell you how big of an energy boost it is to accept this prize. When I first started out, this was a really important topic that we knew very little about. And what's also important to understand is that the whole outset of creating this moose crash test dummy is to understand what kind of damages can be done to vehicles by these large animals out Tak, on the by the Swedish way, roads. to była 10. nagroda, All ostatnia. across the world where, these big A animals więc reside. So, thanks once again for będziemy this kończyć, fantastic na to recognition, wygląda. and yeah, take care. Będziemy kończyć. The new Ig Nobel Prize winners will give free public talks to explain, if they can, what they did and why they did it. In non-pandemic years, we do this at MIT, the Massachusetts Institute of Technology. This year we'll do it online in the weeks and the months following this ceremony. We invite you to watch those lectures in the coming months on our website. Czyli będą wykłady rozszerzone na stronie. Now we know that you know that it's time for the thrilling conclusion to the mini opera, The Know-It-All. Mini opera. The members of the Know-It-All Club. What do these good people know? Is there anything they do not know? Let's find out. Well, the one thing the members of the Know-It-All Club do know is a lot of words. I'm afraid there's simply nothing we can do to stop them from telling us what they know. So, friends, let us thrill in the knowledge that this is the thrilling conclusion. Zakończenie. Opera. I have seen many kinds of knowledge. There's a plenty too. People hesitate to mention the name. I say the truth. Pojawiają się propozycje, żeby były live z tych wykładów uzupełniających. Nie wiem, czy to ma sens. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech po prostu obejrzy, bo
no ja nie będę przygotowany, żeby to zrobić cokolwiek więcej niż nieudolna próba tłumaczenia tego. Tutaj jakaś jeszcze reakcja mogła być, a tam powiedziałbym po prostu, o to ciekawe, albo o to nie wiedziałem. Podsumowanie gali. No podsumowanie gali myślę, że jest do zrobienia. Pozwolę sobie to trochę wyciszyć, bo jednak nie jestem wielkim fanem tego elementu. Długo nie będę zostawał po tej gali. Jest jednak późno i nie wierzę trochę, że dzieci okażą się wyrozumiałe i dadzą mi odespać to rano, ale zobaczymy. Możemy zrobić wykłady 24/7 to są wykłady w 24 sekundy, 7 słów. Czyli najpierw jakiś temat opisuje się w 24 sekundy, a potem w 7 słowach. Tak, to jest trochę smutne, że więcej osób oglądało tutaj niż globalnie u organizatora, więc jeżeli wam się podobało, to możecie wrzucić tam dosłownie złotóweczkę, 2 złotóweczki do tego Improbable Research. Link znajdziecie w opisie tego live'a. Ja jestem wielkim fanem IgNobli z wielu powodów i uważam, że warto tę ideę, która tu jest propagowana, czyli ciekawość jest najważniejsza, jej zaspokajanie w sposób oczywiście etyczny jest potwornie wartościowe, że to jest godne pochwały. Odpocznij, widać, że cię przejechało, nie wiem, czy to choroba, czy życie. Muszę wybierać? Powiem wam tak, podsumowując, dosyć ciekawe są te rzeczy. Czy to było ciekawsze niż w 2020 roku? Wydaje mi się, że tak, już mam jakieś tam doświadczenie. Czy będę kontynuował? No spróbuję się na pewno z Polakami skontaktować, czy follow-upował te tematy. Spróbuję się z Polakami skontaktować. The opera performers, the know-it-all orchestra on piano, even Gusev. On piano, Teraz mamy rozgrzebane w Naukowym Bełkocie kilkanaście projektów, które w najbliższych dniach będą wypluwane, mam nadzieję. Więc kiedy znajdę na to czas? No spróbuję znaleźć, po prostu tak, żeby niektóre te rzeczy sfollow-upować, ale najprawdopodobniej nie będzie to z dnia na dzień w ciągu najbliższego tygodnia. Opera director Maria Ferrante. And now Professor Jean Burko Gleason will deliver the traditional Ig Nobel. I teraz tradycyjne goodbye speech. Goodbye. Goodbye. Normally, at this point, we ask everyone in the ceremony to gather at the front of the stage, please, for a pointless photo opportunity. With the pandemic, that's not possible. So instead, here's a 10-second long look back at tonight's ceremony. Dosłownie, ponieważ ta ceremonia się już kończy, jeszcze odpowiem na tu kilka pytań, bo widzę, że jest zdziwienie. Kilkanaście projektów. Ze Spitsbergenu przywiozłem co najmniej 5 filmów, które trzeba zmontować. Jest w tym momencie 6 nagranych filmów. Nie, przepraszam, bo dzisiaj żyrafy wyszły. Kto nie widział żyraf, niech koniecznie zobaczy film o żyrafach. Więc jest 5 nagranych filmów, które są gdzieś na różnych etapach montażu i to wszystko mówimy o głównym kanale.
I dzisiaj sprawdzałem, mam 7 kolejnych tematów zresearchowanych, na tyle, że jestem w stanie siąść do scenariusza i nagrań w ciągu najbliższych tygodni, no ale troszeczkę to zakorkuje nasze możliwości. Plus zapowiada się, że będą remake'i starych filmów, jeżeli mam coś do dopowiedzenia. Więc jeszcze taki, w sensie update, jeżeli coś się przez 7 lat przedawniło, a są takie sytuacje, to będę to starał się zaktualizować, więc strasznie dużo się dzieje. Ten COVID rozbił mnóstwo rzeczy, bo akurat w zespole staraliśmy się wszystko układać tak, żeby na wypadek mojej niedyspozycji dalej rzeczy mogły się toczyć i nie zdążyliśmy tego wszystkiego uruchomić w momencie, kiedy mnie choroba dopadła. No i jeszcze oczywiście niedługo premiera drugiej książki. Czy będzie przed świętami? Na pewno będzie przed świętami. Jeżeli drukarnia, jeżeli nie będzie jakiegoś fuck-upu na ostatniej prostej, to dziś jest który? No to w ciągu miesiąca z małymi dniami możliwe, że będzie premiera drugiej książki. Uważam, że jest dużo lepsza niż pierwsza, ale to jeszcze wam będę o tym opowiadał, jak przyjdzie ku temu czas. Aczkolwiek zdążyłem już tyle razy ją przeczytać, że powoli moje uczucia do niej są coraz mniej pozytywne. Dobrze, moi drodzy. Wydaje mi się, że w zasadzie wszystko w tym momencie jest jasne. Zapis tej transmisji będzie, jeżeli ktoś będzie chciał do tego wrócić. Tytuł książki jeszcze nie mogę zdradzić. Jeszcze nie zdradzę tytułu książki. Nowa książka będzie o rzeczach na H. Chemia, historia. Trochę o świecie. No i mówię, będzie czas o tym, że będzie czas opowiedzenia o tym więcej. Na pewno nie omieszkam, bo jeżeli komuś, powiem tak, jeżeli komuś się spodobał przepis na człowieka, to jestem prawie pewny, że ta książka mu się spodoba. Może nawet bardziej. Jeżeli komuś przepis na człowieka się nie podobał, to moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że ta książka mu się spodoba. I jest wiele osób, które czytały ją do tej pory, podziela tę opinię. Jakbyście mnie zapytali tydzień temu, czy miesiąc temu, jeszcze bardziej bym ją zachwalał. Teraz, przez to, że bardzo dużo rzeczy na ostatniej prostej znowu mam z nią do czynienia, troszeczkę zaczynam mieć tego wszystkiego dosyć, ale mam nadzieję, że do premiery to wszystko się odwróci. Czy świat nie jest na H? Pewnie znajdzie się język, w którym świat jest na H. Moi drodzy, dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie za to, że po pierwsze wyczekaliście, aż obejdę problemy techniczne. Po drugie, że wyczekaliście aż będzie 1:40. A o audiobooku pomyślę. To nie jest czas teraz na rozmowę o książce, to był live o IgNoblach. Dziękuję pięknie. Ponawiam taką prośbę, że jeżeli wam się podobało, chociaż trochę, symboliczny nawet datek można im wrzucić na potrzeby organizacji tego typu rzeczy. Link znajdziecie w opisie, linki do wszystkich odkryć w opisie i planuję jakiś follow-up tego, ale kiedy? O matko, chciałbym wiedzieć, tak dużo osób mnie pyta ostatnio kiedy, że naprawdę chciałbym mieć jakieś dobre odpowiedzi na te pytania. Dziękuję wam pięknie. I kto nie widział filmu o żyrafach, to niech teraz nadrobi. Chciałbym zobaczyć taki pik wyświetleń o 1:40. I żeby już więcej nie kasłać wam tutaj po nocach, to do zobaczenia. Do usłyszenia. Charlie Kane, Andre Linde, Murray Gell-Mann, Stephen Hawking, Kip Thorne, and Marvin Cohen, who's joining us via Zoom, I believe.